Nie udało się wejść na K2. Ale nie mamy do siebie żalu, bo zrobiliśmy wszystko, na co było nas stać w tych nieludzkich warunkach. Po prostu byliśmy bezsilni wobec tak potężnych, groźnych i jednocześnie wspaniałych żywiołów, z jakimi się człowiek spotyka w najwyższych górach. Każda porażka jest gorzka, choć zarazem bardziej pobudza do refleksji niż radosna euforia zwycięstwa. Czego nauczyły nas te męczące, nerwowe dni bezczynności w bazie i te zmagania z wichurą ponad ludzkie siły? Mnie osobiście tego, jak należy cenić sobie partnerów, którzy potrafią w najcięższych warunkach zachować równowagę ducha, humor, uśmiech, dobre słowo, które w takich chwilach tyle znaczy. Wielkie trudności i niebezpieczeństwa odsłaniają ludzkie charaktery. Ci słabi za swoje niepowodzenia obciążają innych. Bohaterami stają się dopiero po powrocie do bezpiecznego domu. Z dobrymi partnerami łatwiej jest przyjąć tę czy inną przegraną. Andrzej Zawada, kierownik pierwszej zimowej wyprawy na K2, 1988 rok. Baza K2, super. Dzień dobry, Robert Jałocha, się kłania, fakty. Dzień dobry, witam. Czy ja mógłbym z Krzysztofem Wielickim? 2 zdania? Już zaraz spróbuję go zawołać. Dobra. Halo? Panie Krzysztofie, dzień dobry, Robert Jałocha się kłania. Witam. Panie Krzysztofie, dzwonię z takim tematem do pana. Moi szefowie zdecydowali się, że moglibyśmy do was przyjechać. W sensie przyjechać i zrobić trekking pod K2. I teraz moje pytanie jest takie. Zapraszam serdecznie, ale wam dupa zmarznie. Zgodnie z planem powinniśmy już dzisiaj rozpoczynać trekking do bazy pod K2, ale podobnie jak pod drugą górą świata i tempo naszej wyprawy uzależnione jest od pogody. Lot do Skardu odwołany, więc będziemy jechać Karakorum Highway. To jedna z najwyżej położonych i jedna z najniebezpieczniejszych dróg świata. Pokonanie blisko 700 km zajmuje tu 26 godzin. Podróż przeraża i zachwyca jednocześnie. Mimo takich scen na Karakorum Highway to my jesteśmy widokiem niecodziennym. Careful. Kamienie na nas walą. Do Ascoli, miejscowości, z której rusza karawana pod drugą górę świata, wiedzie tylko jedna droga. Z powodu kamiennych lawin nie zawsze jest ona przejezdna. Niewiele brakowało, a tak byłoby i tym razem.
Dzień dobry, pierwszy dzień trekkingu. Jesteśmy już powyżej 3000 metrów. Pogodę jak widać mamy wspaniałą. Idziemy za skoli do Dżula. Ten odcinek to 16 km. No głównie takimi drogami kamiennymi. Ale za to widoki już są niesamowite, a przecież to dopiero początek. Trekking do bazy pod K2 trwa 7 dni. W sumie do pokonania jest prawie 100 km. Karawana, z którą wyruszyliśmy pod ostatni niezdobyty zimą 8-tysięcznik, liczyła 50 tragarzy, zatrudnionych do transportu namiotów, jedzenia, paliwa i bagaży. Te najcięższe ważyły nawet 30 kg. Tak naprawdę jest to jakieś spełnienie naszych też marzeń. Ta droga tutaj. Mamy nadzieję, że szybko zobaczymy K2, że szybko będziemy mogli już zacząć naszą właściwą pracę, czyli rozmowę z himalajstami i śledzenie tego, jak radzą sobie z nie... Za nami 2 dni trekkingu, jesteśmy w Paju. Nasz lokalizator wskazuje wysokość 3410 metrów. No, dzisiejszy dzień nie należał do najłatwiejszych. Udało nam się w sumie pokonać blisko 19 km. Przed nami jeszcze 5 dni trekkingu i z tych informacji, zwłaszcza pogodowych, wynika, że będą one najtrudniejsze. Temperatura ma spadać nawet do minus 25 stopni Celsjusza. Prognozy pogody się sprawdziły. Ostatnie kilometry karawana pokonywała już przy zdecydowanie silniejszym wietrze, mrozie i opadach śniegu. Wędrówka z każdym dniem była coraz trudniejsza. Na wysokości powyżej 4000 metrów po raz pierwszy dało o sobie znać zmęczenie. Próbuję iść w rytmie porterów, ale nie jest to proste. Chłopaki mają po 30 kg na plecach, ja może z 7 i nawet nie sapią. Jeszcze idą i gadają sobie między sobą. I to sobie Robercik prowadzi karawanę. Powoli dochodzimy do base campu. Jesteśmy gdzieś w połowie drogi ostatniego odcinka. Ciężko się idzie, ciężko. Jeszcze jakieś 2 godziny. Ale te ich czasówki się nigdy nie zgadzają, także nie wierzę. Dzień dobry. Daliście radę. Do bazy pod K2 docieramy w jednym z najtrudniejszych momentów wyprawy. Denis Urubko, nie informując Krzysztofa Wielickiego, rozpoczął samotny atak szczytowy. Panie Krzysztofie, dosyć trudna sytuacja. Z punktu widzenia kierownika zespołu mam na myśli teraz samotny atak Denisa Urubki. Jakbym zdjął czapkę i pokazał włosy, to one siwieją.
Są to ciężkie chwile dla mnie z różnych względów, bo znam dobrze Denisa, jest, można powiedzieć, moim przyjacielem. Wiem, że nie powinien tego robić, nie spodziewałem się tego po tym. Nie, że wyszedł, bo znam go trochę lat. Wyszedł, bo sobie jakoś tam ideę wymyślił, że wejścia zimowe się liczą tylko do 28 lutego, a my planowaliśmy na początek marca, ale mam do niego żal o to, że nie chciał ze mną rozmawiać. Oczywiście jest to zaskoczenie, no bo jednak nie poinformował kierownika, nie poinformował nas, nie wziął radia, więc to są takie rzeczy, których się generalnie nie robi. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby był bezpieczny. No i też chyba o to jestem trochę zły na niego, że nie wziął tego radia, że my teraz pozostajemy po prostu w niepewności i po ludzku się o niego martwimy. Przyznaję, to było ekstremalne doświadczenie, gdy na wysokości powyżej 7000 metrów ruszyłem w górę. Byłem kompletnie zdezorientowany. Na szczęście zobaczyłem dosyć charakterystyczne punkty po prawej i lewej stronie i dzięki temu wiedziałem, którędy iść. I nagle dotarłem do miejsca, gdzie mnie zablokowało. Spojrzałem na zegarek i zacząłem kalkulować, jak wiele metrów mam jeszcze do przejścia. Zdawałem sobie sprawę, że trzeba będzie je pokonywać w głębokim śniegu, bo przez ostatnie kilka dni padało. W tamtym momencie powiedziałem jeszcze, że spróbuję. Chwilę później zdałem sobie jednak sprawę, że jestem wyczerpany i powiedziałem sobie, koniec gry. Trzeba znaleźć drogę w dół. Po nieudanej próbie ataku szczytowego Denis Urubko zdecydował się opuścić wyprawę. Jeśli jego idea nie wypaliła, no to honorowo, jak żołnierz, że tak powiem, postanowił zejść. I myślę, że dobrze zrobił, bo tu byłoby bardzo niedobrze, gdybyśmy musieli go wykluczać, bo zespół go nie chciał i słusznie po tym, co zrobił, to ja też nie widziałem dalszej możliwości współpracy. Dla Pana to też jest taki trudny moment? Dla mnie moment nie wyprawowy, ekspedycyjny, a osobisty. Jest to trudny, dlatego że znam Denisa wiele, wiele lat, 20 i byliśmy przyjaciółmi. Mam nadzieję, że nadal będziemy przyjaciółmi. Ale to, co zrobił, to trochę naczerpnęło nasze relacje. I w tym sensie jestem zawiedziony. Życie. A czy usłyszał pan kierownik słowo jakieś, przepraszam, wyjaśnienia? Nie, myślę, że nie padnie. Znam go. Myślę, że nie muszę mówić przepraszam. Oni też nie są aniołami. Na tej ekspedycji wszyscy mnie ignorowali. Widziałem, jakie decyzje zapadały beze mnie. To nie jest sytuacja, żeby mówić przepraszam. Mnie nikt nie przeprosił za ich błędy. Wiesz, czasami słyszałem, jak ludzie tu mówią siedź w bazie i wtedy pytałem, ale po co? No, żeby oszczędzać siły. Tylko po co oszczędzać siły? Przecież przyjechaliśmy tu walczyć, żeby osiągnąć cel, który sobie postawiliśmy. Dla mnie siedzenie w bazie, żeby oszczędzać siły, to niezły żart. Mieliśmy tutaj takie momenty właśnie, gdzie w opinii niektórych kolegów Denis jak gdyby nie potrafił się zachować, jak gdyby był zaproszony na wyprawę, nie musiał nic przygotowywać, nic robić, a jednak odegrał tu rolę wielkiej gwiazdy, troszeczkę naburmuszonej gwiazdy i to były negatywne emocje na pewno, których ja się nie spodziewałem, bo ja do tej pory wyjeżdżałem tylko w małych zespołach w Himalaje, czy w góry wysokie w ogóle, gdzie no, takie sytuacje są nie do pomyślenia, dlatego że wyjeżdżasz w gronie partnerów, przyjaciół, kolegów i tutaj nie ma miejsca na jakieś naburmuszanie się i robienie z siebie nie wiadomo jakiej gwiazdy, tylko jest praca jakaś do wykonania, tak? Denis się uchylał od wykonywania tej pracy. Dla mnie to nigdy nie jest takie czarno-białe i w momencie, kiedy narasta konflikt pomiędzy jednym członkiem zespołu a zespołem, to tak jak w każdej relacji międzyludzkiej zawsze ta wina gdzieś tam się rozkłada po obydwu stronach i próbowałem to zrozumieć Denisa, któremu trudno było tutaj odnaleźć swoje miejsce. Wiadomo, że on nie mówi jeszcze dobrze po polsku i nie rozumiał części rozmów i też może czuł się w jakiś tam sposób niedoceniony, a może po prostu najzwyczajniej w świecie nie odpowiada mu rola szeregowego zawodnika, bo biorąc pod uwagę jego doświadczenie i umiejętności jest predestynowany do tego, żeby być po prostu kierownikiem takiej wyprawy. W mojej karierze kieruję się pewnymi zasadami. Oczywiście cały czas się uczę, czasem nawet zmieniam zdanie, ale pewnych najważniejszych reguł trzymam się od 25 lat. Jasne, jak każdy też popełniam błędy, ale jestem dumny z tego, że ani w życiu, ani podczas tej wyprawy nie zrobiłem niczego nieetycznego. No, cześć, wszystkiego dobrego, powodzenia.
Też ciężko pracowałem, żeby tu być. Trenowałem. Pół roku ze swojego życia poświęciłem na tę wyprawę, ale pewni ludzie po prostu tego nie szanowali. Chciałem tu zostać, nawet w marcu, ale nie miałem okazji, aby o tym powiedzieć Krzysztofowi Wielickiemu. Adam, ty wyobrażasz sobie wyjazd na kolejną wyprawę z Denisem Bróbko? Myślę, że tak. Ja nie miałem żadnego konfliktu tak naprawdę z Denisem na tej wyprawie, chociaż no oczywiście nie odnoszę się jakoś szczególnie przychylnie do tego, co tutaj zrobił. Miałem na myśli oczywiście dla niego samodzielny atak, który tak naprawdę nie miał żadnych szans powodzenia i był niepotrzebny. Ale tak, potrafię sobie wyobrazić wyprawę z Denisem. Byłem wcześniej na wyprawie z Denisem przecież na Kanchenjungę. Świetnie to wspominam, bardzo dobrze nam się razem współpracowało. Teraz też mieliśmy 2 poważne wyjścia w górę, jedno na Nanga Parbat przecież, a drugie tutaj na K2 i mi się z Denisem dobrze wspina, jest bardzo mocny, jest profesjonalny. Lubimy się. O tym, że coś złego wydarzyło się na Nanga Parbat, usłyszałem przez radio. Nie było mnie w bazie, działaliśmy wtedy na K2. Gdy dowiedziałem się, że Tomek Mackiewicz i Elizabeth Rewol mają jakiś problem i nie potrafią zejść, natychmiast zawróciłem. Nie mieliśmy zbyt dużo informacji. Krzysztof Wielicki wziął wtedy na siebie ogromną odpowiedzialność. Zdecydował przecież, że wysyła na akcję ratunkową 4 bardzo ważnych członków wyprawy. Natychmiast była decyzja i powiem więcej. Natychmiast każdy z uczestników powiedział, że ja lecę. Każdy chciał lecieć. To też dobrze świadczy o naszym zespole, że nie było trzeba wybierać i szukać, tylko każdy powiedział, ja lecę. Najtrudniejszym momentem chyba całej tej akcji był moment oczekiwania na helikopter, na śmigło. I to był rzeczywiście taki trudny moment, kiedy my nic nie mogliśmy zrobić, mogliśmy tylko po prostu czekać, byliśmy zdani na umiejętności pilotów i na po prostu pogodę. Pamiętam, że tego dnia, kiedy polecieliśmy na akcję, ja o 7 rano już byłem na śniadaniu w uprzęży, w kombinezonie puchowym, w kasku na głowie, gotowy do odlotu w każdej chwili, a polecieliśmy dopiero bodajże po pierwszej. To był bardzo trudny moment, kiedy po prostu przebierałem nogami i chciałem działać, a nie mogłem. Kolejny taki trudny moment to był sam przelot i to, co mogą zrobić pakistańscy piloci, bo od tego było uzależnione to, czy my będziemy w stanie pomóc Tomkowi, czy będziemy w stanie pomóc Eli i jak. Nie uważam, żebyśmy my dokonali czegoś heroicznego albo niezwykłego. Też trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że na przykład wyjście z Denisem do obozu drugiego na K2 pod kątem fizycznym i czysto wspinaczkowym kosztowało mnie dużo więcej niż akcja na Nanga Parbat, dlatego że akcja na Nanga Parbat trwała kilkanaście godzin. Akcja wyjścia do obozu trzeciego na K2 trwała kilkadziesiąt godzin. Odbywała się na większej wysokości, zjeżdżaliśmy w dużo silniejszym wietrze niż na Nanga Parbat, więc myśmy po prostu wykonali dobrze, szybko i sprawnie swoją wspinaczkową robotę. I don't know what you mean to feel as a hero. Nie wiem, co masz na myśli, pytając, czy czuję się bohaterem. Naprawdę, nie zrobiliśmy z Adamem niczego nadzwyczajnego. Obaj po prostu jesteśmy bardzo silni. To było nasze normalne podejście do życia, do wspinaczki. Elizabeth! Nice to see you! Adam, I have her! Jeśli tobie na przykład stałoby się coś tutaj, to też byśmy zareagowali natychmiast. Starali się pomóc i cię wspierać. To jest po prostu zwykłe człowieczeństwo. Yeah. Elizabeth, drink. It's maybe not warm, but it's wet. Nie wydaje mi się, żebyśmy zrobili coś wyjątkowego. No, to wy, media, okrzyknęliście to wielkim sukcesem. Nic nie słyszymy, powtórzcie. To jest normalna rzecz. Wielokrotnie wcześniej każdy z nas pomagał różnym ludziom w górach. Myślę, że uratowałem też kiedyś jakieś inne życia ludzkie. Nie rozmyślam nad tym. To jest normalny element działalności górskiej. Jeżeli jest taka potrzeba, pomagamy i już. Oh, video! Good luck, go!
Ja mam poczucie, że po prostu zrobiliśmy swoje i że każdy wspinacz na naszym miejscu zrobiłby to samo. W sensie dałby z siebie wszystko, żeby pomóc drugiemu wspinaczowi. I ja zawsze powtarzam, że oczekuję, że jeżeli coś mi się stanie w górach, to ktoś na miarę swoich możliwości postara się mi pomóc. Ale żeby mieć takie oczekiwanie, no to nie mogę wymagać od innych czegoś, czego nie wymagam od samego siebie i w momencie, kiedy ja jestem w stanie komuś pomóc w górach, to po prostu idę i to robię. Akcja, no może nie pełnym sukcesem zakończyła się, bo trzeba pamiętać, że zginął tam nasz kolega. Natomiast no, uratowaliśmy jedno istnienie ludzkie i to jest bez precedensu sprawa. Po raz pierwszy w historii polskich zimowych wypraw himalaiści mieli do dyspozycji nielimitowany dostęp do internetu. Zasięg Wi-Fi do 30 metrów. Ta wyprawa zmieniła wszystko, no, odwróciła moje wyobrażenie o himalaizmie do góry nogami. Przynajmniej takie tutaj bazowe, bo zawsze można iść do góry i po prostu działać jak Kukuczka działał, jak Wielicki z Cichym. To jest dokładnie to samo wspinanie, tylko po prostu jest teraz, nie? My to robimy, oni już tego nie robią, no. Jesteśmy jakby ich następcami. No. W pewnym momencie, jeszcze jak was nawet nie było, to staliśmy się niewolnikami jakby informacji, przepływu informacji. A tutaj nasze pomieszczenie elektroniczne. Specjalista od elektroniki Marcin Kaczkan. I budka telefoniczna. Budka telefoniczna. Piotra Snopczyńskiego. Piotr Snopczyński. Żądano od nas 3, 4, czasem 5 razy raporty, to nic się nie działo na przykład, naprawdę. Siedzieliśmy w bazie i po prostu zrobił się może taki jakiś media show, nie wiem, czy to Big Brother może nie, ale po prostu ten przepływ informacji zaczął kreować działania, które tu się robiły i dla mnie to było, byłem zszokowany i jakby zdegustowany tym. Może dlatego z Markiem robiliśmy tak dużo wyjść do góry, żeby uciec od tego, bo tam po prostu już na jeszcze tego nie ma. Ale w przyszłości pewnie tego typu wydarzenia wszyscy będą online, po prostu mieli może małą kamerę i będą się spinać i pan przed telewizorem zawsze będzie mógł przełączyć i oglądać, co się dzieje po prostu w drodze do obozu drugiego, prawda? Mam takie spostrzeżenie, jak siedziałem z wami w mesie, wszyscy głowy w telefonach. Rozmawiacie ze sobą? Tak, oczywiście rozmawiamy też ze sobą, ale na pewno ta obecność Wi-Fi w bazie zmieniła trochę charakter tej wyprawy zimowej. Mi do tej pory te wyprawy zimowe kojarzyły się też z taką właśnie izolacją, z tym, że przeczytałem bardzo dużo książek i z takim trochę zapadaniem w letarg zimowy w namiocie w okresie przeczekiwania niepogody, a na tej wyprawie przeczytałem dużo mniej książek. Dawaj, Krzychu, dawaj. Chciałbyś. Rzeczywiście też mniej może jest takiego socjalizowania się, ale też nie do końca, no bo przecież i gramy w szachy, gramy w karty, rozmawiamy, pokazujemy sobie zdjęcia ze wspinania, o tym wspinaniu rozmawiamy, także też bym nie dramatyzował, że już tylko każdy patrzy w swój smartfon. Ja tą górę i to wszystko inne. Znowu lawina i znowu na nas. Przecież tak nie można. Nie mogą wszystkie lawiny na mnie spadać. Jedna okej, ale dwie to jest za dużo. K***a, znowu żyjemy. Piotr! Krótki! Żyjesz? K2. Droga do obozu pierwszego. Wysokość 5800 metrów. Zespół Rafał Fronia, Piotr Tomala. Lawina to są 3 sekundy. Potem człowiek zamyka się w sobie, trzymając mocno liny poręczowej i czeka, co się wydarzy. Nie ma wtedy czasu na jakieś zastanawianie się. Życie też nie przeleciało mi przed oczami. Trzeba było to przetrzymać. Natomiast
Mieliśmy szczęście, jest to element, z którym się liczymy, takie rzeczy się zdarzają. Stary, coś mówiłeś, że lawiny są tu incydentalne. Nie możemy brać na siebie wszystkich lawin. Ja już w tą drogę nie wchodzę. Przepraszam cię. Twoja ręka uratowała nam życie, poważnie. Byłoby po nas. Cześć. Cześć. Nie miałem okazji akurat się spinać z większą ilością chłopaków, ale z Rafałem Fronią, z Piotkiem się wspinałem. No i później głównie działamy z Chmielem, z Markiem Chmielarskim, z którym się znam od bajtla z placu wręcz. Pierwszy raz mi się z kimś tak dobrze spinało, po prostu w takich warunkach, bo i spinaliśmy się w takim słońcu jak dzisiaj jest i w huraganowym wietrze, zasypywani lawinami pyłowymi przy 150 km na godzinę. To też było niesamowite. Obóz drugi, niska dwójka. Ale wieje. Nie wyobrażam sobie, że ktoś tutaj przyjechał zupełnie bez doświadczenia zimowego, a wszyscy my tutaj wspinamy się już wiele lat, wszyscy z nas właściwie byli na 8-tysięcznikach latem i to doświadczenie na zimę jest bardzo potrzebne. Takie proste rzeczy jak rozbicie namiotu w trudnych warunkach, jest zimno jak wieje, wejście do tego namiotu, organizacja w środku, żeby coś ugotować. To też partnerstwo odgrywa tu ogromną rolę, żeby podzielić się zadaniami na ten wieczór. Artur, lej chłopakom. Tu jest herbata w tym. Pijcie, bo cały termos macie wypić. Tu się dużo mówi o wspinaniu i tak dalej, jest mnóstwo takich małych elementów, właśnie na przykład biwakowych, nie? Gdzie trzeba stopić ten śnieg czy lód, który się bardzo powoli topi, trzeba to najpierw przynieść do namiotu. Namioty są małe, trzeba się jakoś podzielić tą przestrzenią, bardzo ważne jest tutaj partnerstwo, więc przypadkowi ludzie tutaj raczej się nie znajdują. Idę w góry cieszyć się życiem! Maćku, chciałem zapytać o twoje wyjście to najwyższe. Jakie emocje temu towarzyszyły? No bo to tak naprawdę każde wyjście twoje chyba było rekordem wysokości. Słuchaj, idziesz pod górę cały czas, serce pompuje, jest przyspieszony oddech, więc takie jakieś górnolotne emocje i przemyślenia, to tego nie ma. Tego po prostu koncentrujemy się na oddechu, koncentruję się na tym, żeby równo iść, żeby się nie spalić mięśni. Więc nie ma takich przemyśleń. Raczej są przemyślenia takie, że patrzysz w górę i kurde, może za tą krańką już będzie łatwiej, albo już bliżej i tak cały czas, i tak się pocieszasz. Ja na przykład lubię, jak te odcinki są różne, bo ten czas jakoś tak mija. Najgorzej jest, jak jest jednostajny, długi odcinek, to wtedy po prostu nie widać tego ubywającego terenu, jest trochę ciężej. Natomiast jak są różnorodne, jakiś kuluarek, jakieś pole śnieżne, jakaś grańka, to wtedy ten czas troszeczkę szybciej biegnie. Fajnie się idzie, jak już jest troszeczkę tej klimy więcej, bo na przykład na swoich pierwszych wyjściach, jak wychodziłem, to jest rzeźnia. Idziesz, przyspieszysz tętna, to po prostu serce ci pracuje jak szalone, skurczają ci się mięśnie, włącznie z mięśniami odbytu i po prostu czujesz się do dupy, że powiem kolokwialnie. A później te wyjścia są takie fajne, że serce ci miarowo pracuje. Nie idziesz, cały czas idziesz po tą górę, bo to się nie biegnie, to nie tego typu sport i nie masz tych doznań, tych takich nieprzyjemnych, że nagle jakaś palpitacja serca ci pach, to serce po prostu za mocno pracuje, nagle cię fala gorąca oblewa, bo też takie efekty się pojawiają i tego później już nie ma. To jest akurat super, że jak już złapie się trochę tej klimy, to jest coraz lepiej. Idzie bokiem! Zostanę pyłówką tylko! Kluczowy moment to kiedy zmieniliśmy drogę z drogi Basków na żebra Wrótców. Wydaje mi się, że trochę za późno zmieniliśmy, ale tak liczyliśmy na to, że już byliśmy wysoko na drodze Basków. Te trudności największe techniczne właściwie zostały pokonane do obozu drugiego, potem już było łatwiej trochę prawdopodobnie, ale z kolei wypadkowość zbyt duża, prawda? I nie mogłem wziąć odpowiedzialności. W zasadzie nie było
uczestnika, oprócz mnie i Piotrka, bo byliśmy w bazie, żeby ktoś nie dostał kamienia. Raz w nogę, raz w plecy, raz w głowę, kask rozbiło naszemu koledze pakistańskiemu, potem Adam, czoło, nos, potem Rafał, ręka złamana. No nie mogliśmy dłużej, bo tych kamieni za dużo latało i mogło się źle skończyć. My musieliśmy zmienić drogę. Wypadek jak wypadek, po prostu dostałem bardzo dużym kamieniem w twarz i niewiele mogę o tym opowiedzieć, bo o tyle to była sytuacja nietypowa, że zazwyczaj my słyszymy, czy widzimy spadające kamienie, próbujemy się uchylić, czasami jakimś odłamkiem dostaniemy, a tutaj ja się po prostu wspinałem po poręczach i nagle poczułem uderzenie. Nie widziałem, nie słyszałem tego kamienia, poczułem uderzenie, zobaczyłem ciemność, po chwili się otrząsnąłem, zobaczyłem bardzo dużo krwi dookoła mnie, dotknąłem swojego nosa, od razu wiedziałem, że jest złamany. Wtedy myślałem, że tylko nos mam uszkodzony, okazało się, że mam też dziurę w czole. Uważaj, zamknij oczy, nie ruszaj się, dobra? To jest igła za blisko oka. Akurat był to ten okres, kiedy nie mieliśmy lekarza na wyprawie. Jarek Botor wcześniej musiał opuścić wyprawę, Przemek jeszcze nie dotarł wtedy do bazy. No i tutaj wielkie gratulacje i wielkie podziękowania dla Piotrka Tomali, no i asystującego mu Marka Chmielarskiego, którzy po prostu założyli mi 6 szwów. Piotrek robił to pierwszy raz w życiu. Udało się. Nos wygląda ładnie, czoło też, także cieszę się, że nie ma jakichś dużych blizn. Ręce zadrżały? Nie, wiedziałem co robię, dzięki temu, że miałem precyzyjne wytyczne. Na pewno nic gorszego nie mogło się stać. Pozawiązywaliśmy nitki i tak to wyszło. Tobie ręce nie drżały, a jemu? Tu było gorzej. Myślę, że jak będzie chciał, to sam o tym opowie, jak to przeżywał. Zdecydowanie bardziej niż ja. Nie miałem tutaj chwili zawahania, żeby to zrobić. Przez blisko 3 miesiące jest ich domem. By Himalajści mogli się tu tak poczuć, przy jej budowie zadbano o każdy, nawet najdrobniejszy szczegół. Co więcej, baza pod K2 ma także swojego gospodarza. To on pokaże nam, jak wygląda życie na wysokości prawie 5000 metrów. Zaczynamy od serca bazy, czyli od kuchni, jadalni, no i można powiedzieć takiego miejsca rozrywki też, prawda? Bo tutaj wszystko właściwie w jednym. Ale tutaj jeszcze jest łaźnia. Łaźnia. Gdzie się możemy wykąpać. Ja myślę, że to jest, tak jak powiedziałeś, że to jest serce wyprawy. Kuchnia jest bardzo istotna, bo musi nas wykarmić. Musimy tutaj mieć dobre jedzenie. Messa musimy tutaj spędzać większość czasu. Ustalamy całą logistykę wspinania, kto wychodzi, kiedy wychodzi, co zabiera i tu się dzieje najwięcej. Życie po prostu. Życie. No to kolejne miejsce, gdzie się wybieramy? No to jest najważniejszy chyba namiot, żebyśmy mogli przetrwać przez te 3 miesiące. To tu jest namiot, gdzie wszystkie są artykuły spożywcze przyniesione przez agencję, przez kucharzy i nas karmią tym, co tu jest w tym namiocie. Zaglądamy. Jakie mięso? To jest nasze kolejne mięso, gdzie się rozwija siekierami i to jest wielki problem. Noga z takiego prawie jaka. O. Piotr, biorąc pod uwagę, że karawana Polskiej Narodowej Ekspedycji liczyła ponad 100 tragarzy, ponad 120, to ja akurat odwiedzinom w tym miejscu się nie dziwię. To znaczy, że takie miejsce w bazie jest, czyli magazyn. To jest magazyn żywnościowy, gdzie ja wydaję też do kuchni produkty, które przywieźliśmy z sobą, ale jednocześnie to jest magazyn, gdzie ja wydaję wszystkim wspinaczom odpowiednie jedzenie na wysokość. Niesamowity produkt to jest ten. To jest kurczak dojrzewający, pierś kurczaka, specjalnie zrobiony na wyjazd, liofilizowany. Wysokokaloryczny, wysokoenergetyczny. Otwiera się i się zjada w trakcie, to nic prawie nie waży. Piotr, wiemy już, co Himalajści mają w plecaku, kiedy wychodzą do góry, ale co mają na sobie? Jakbyśmy mogli podejrzeć, wiem, że to wszystko jest w magazynie sprzętu. Tak jest, oczywiście to jest magazyn bardzo ważny,
ponieważ trzeba mieć tak posegregowane rzeczy, żeby wiedzieć, do jedynki zabierają namiot taki na 2, na 3 osoby z takim stelażem szybkiego montażu, śpiwory, karimaty, gazy, sprzęt wspinaczkowy. K2 to symbol, to królowa gór, drugi najwyższy szczyt na tej planecie i na pewno najtrudniejszy technicznie. W niektórych miejscach wspinaczka jest bardzo ryzykowna, zwłaszcza gdy musisz sobie poradzić z praktycznie pionową ścianą. No i najważniejsze, wspinając się na inne ośmiotysięczniki, masz jeszcze szansę, żeby schować się gdzieś przed wiatrem. Tu jest inaczej. Na K2 nie ma praktycznie możliwości ucieczki. Janusz, a jak stało się latem na K2, to motywacja do wejścia zimą jest taka sama, czy wydaje ci się, że jednak ci, którzy nie mieli tej okazji, są bardziej zmobilizowani? No, dobre pytanie. Wydaje mi się, że motywacja może nawet jest większa, przynajmniej u mnie, dlatego że jednak to jest zima i trudniejsze warunki. Natomiast tą motywacją różnie bywa, bo wyprawa nie trwa 2 tygodnie, 3 tygodnie, tylko jesteśmy już tutaj ponad 2 miesiące i przez te 2 miesiące ta motywacja troszeczkę falowała. Mieliśmy różne tutaj zdarzenia w bazie i ta motywacja raz rośnie, raz słabnie, natomiast jest pewną sztuką i umiejętnością znaleźć w sobie tą motywację. Stromo, wysoko, lawiniasto, końca nie widać. To za przeklęta góra. Adam, jakbyś mógł powiedzieć ludziom, którzy tu nigdy nie byli, nigdy nie będą, jaka jest ta góra? Trudna, wysoka, no i z bardzo złą pogodą, wystarczy teraz na nas spojrzeć. Jak zwykle jest skryta, skromna i niewidoczna. No słuchajcie, to jest szczyt K2. Jeszcze kawałek. I tam będę. Jestem na szczycie K2! Hurra! Ja tu jeżdżę głównie dla dotknięcia takiego absolutu alpinizmu, bo na całej ziemi nie będzie trudniej, nie będzie zimniej jak tutaj w Karakorum. Tu Arthur Heiser powiedział, że to jest piekło lodowe i rzeczywiście czasem jest. Góra, jak tu opuścimy tą górę, to przez najbliższe 4-5 miesięcy nikogo tu nie będzie, nikogo. I ona będzie sobie stała pusta, będzie bez symboliki żadnej. No najważniejszy jest jakby to połączenie góra i człowiek, tworzą coś niesamowitego, jeszcze ze szczytem, jak góra pozwoli, a ta góra, już tu jestem na nie drugi raz i ta góra po prostu, ja wiem, że ta góra rozdaje karty, nikt inny. I to, że tu w bazie mogą być największe gwiazdy na świecie, po prostu jak ta góra nie chce zagrać z nimi dobrej partii, to nie zagra. Krzysztof, podsumowując już, jesteś zadowolony z zespołu, który przyjechał z Tobą pod K2? No myślę, że tak. Ogólnie rzecz biorąc tak. No może trochę zabrakło na mobilizacji, ale na koniec, ale wydaje mi się, że to wynikało właśnie z warunków, bo to jest tak, że mobilizacja może ma sens wtedy, kiedy są szanse wejścia, natomiast jak koledzy widzieli, że bo też przecież oglądają wszystkie forecasty, prognozy, widzą, że jest mniej szans, to troszeczkę ta mobilizacja spadła, ale nie dziwię się, bo to jest bardzo normalne. Natomiast kiedy się widzi szansę, to wtedy mobilizacja rośnie, prawda? Ale ogólnie tak, jestem zadowolony. To jest to nowe doświadczenie, umówmy się, prawda, dla każdego, bo to głównie o to chodzi, że całe życie człowiek zbiera doświadczenie, w górach również, zimą również, pod K2 również. I to nie porażka, bo niektórzy tam patrzą na jakąś porażkę. Ja myślę, że to są nowe doświadczenia, które zbieramy, bo porażka jest jedna, kiedy ktoś umiera, natomiast reszta to są doświadczenia. Tak sobie pomyślałem, że może by jednak tu wrócić, bo może nam się należy, Polakom, ta góra. Run, Forest, run! Dla Czarno na Białym, Robert Jałocha. Fakty.